W listopadzie roku pańskiego 2021 mieliśmy okazję i przyjemność pokazać Wam Lexusa NX 450H Plus, zupełnie nowego plugina. No i po tym teście, o tu możecie go sobie obejrzeć, tu. No i po tym teście powiedzieliście, wszystko super, wszystko fajnie, ale za drogi, nie zwróćcie się, pokażcie normalną hybrydę. A jak mówi japońskie przysłowie, nać klient, nać pan. Bardzo śmieszne, bardzo! Mamy też hybrydę. Oj, nasz włochaty kuciaczek! Siema! Lexus NX 350H. Trzaskam, bo pytaliście, takie było jedno z pytań, czy drzwi w Lexusie NX zamykają się premium. Bardzo premium, przyznaję. I zobaczcie, jak ładnie to jest wszystko zrobione. Tutaj jest uszczeleczka, więc tam nie świszczy, nie dmucha. Fajna jest ta klameczka, o, jak się tak łapie. Nie? Zobaczcie, ona się w ogóle nie odchyla, tylko tam jest przycisk, a jak chcielibyście ją otworzyć awaryjnie, no to o, tutaj trzeba za to pociągnąć. Odejdź silny, bo piszczy na Ciebie samochód. Różnice pomiędzy 450H+, czyli pluginem, a 350H, czyli tradycyjną hybrydą. No więc z zewnątrz nie ma absolutnie żadnych. To, czy jest to hybryda, czy jest to plugin, możecie poznać wyłącznie po napisie tutaj. I to wszystko. A, jeszcze jedna rzecz, czyli klapka. Tutaj jest klapka do wlewu paliwa, natomiast w hybrydzie, w plugin z drugiej strony jest jeszcze klapka do ładowania. I to absolutnie wszystko. Każda inna część, jeżeli chodzi o nadwozie, jest identyczna. Progi, zderzaki, wloty, wyloty, światła, szyby, wycieraczki. Toczka w toczkę 1:1. Co więcej, nawet w wersji... O! Zadziałało za pierwszym razem. Co więcej, bagażnik w wersji hybrydowej jest identyczny jak w wersji plug-in, czyli ma 545 litrów pojemności, ale mierzone jest te 545 litrów, przepraszam, razem z tymi wszystkimi tutaj miskami na różne szpargały. Tutaj na brokuły, tutaj na buraki, tutaj na ziemniaki, bo największa, a wiadomo, że ziemniaki są zdrowe i trzeba ich dużo jeść. Fajne jest to, że jak sobie zdejmiecie to tak zrobicie i to sobie złożycie. O, tak ładnie się składa, to patrz, tutaj jest na to przewidziane miejsce. O. Ciach, 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 ciach. To fajne, nie? No. Porządnie zrobione, porządnie obszyte. Wygląda to naprawdę zacnie. Tu jeszcze zapewne jest jakaś siatka oddzielająca. Nie, to są po prostu siatki tutaj do mocowań, czyli do haczyków. Tutaj nie ma niestety kanapy dzielonej 40-20-40, jest 40-60, natomiast fajnie, że można tak jak w RAV4 obniżać sobie oparcie fotela w dwóch pozycjach. Może być bardziej pionowo, może być mniej pionowo. Zostawmy je teraz tak bardziej pionowo. Gniazdo zapalniczki 12V, haczyk 1 na 4 kg. Tutaj siatka z pietruchą i z włoszczyzną też na 4 kg. Tu jeszcze też do mocowania bagażu, o, więc możecie sobie tą siatkę jakoś zawiesić, także no, tak sobie możecie zawiesić. Duże walizki wzdłuż, zamknie się. Obstawiam, że się tak nie zamknie, ale zobaczymy. O, ty. Tak niewiele brakuje. No co ty? Mordo, no jak tyle brakuje, to my to domykamy takie rzeczy. Możecie, jak wiedziecie, tylko dwie, to proszę bardzo, takie możecie ustawić i wtedy na 100% się zamyka i oprócz tego jeszcze tu wsadzacie sobie jedną, tutaj macie miejsce i tam pod podłogą jest jeszcze miejsce, więc jeżeli chodzi o możliwości załadunkowe, jest pietarda. I mało tego, i hybryda, i plug-in mają dokładnie taki sam zbiornik paliwa, który mieści 55 litrów benzyny. To co odróżnia? W tym wypadku akurat, w wypadku tego egzemplarza, jego od tej hybrydy plug-in, to wyposażenie, ponieważ tam mieliśmy wersję F-Sport, a tutaj mamy wersję Omotenashi. I Marian, To jest jakby luksusowo. czuć w Omotenashi, że skórka jest przyjemniejsza, że ta kolorystyka jest troszkę inna, że tutaj macie takie wstaweczki, o z tej strony Wam pokażę, takie wstaweczki z tego drewienka, że to wszystko jest Mark Levinson, a w pluginie nie możecie mieć Marka Levinsona. Macie tu wielki szklany dach, a w wersji plugin nie może być wielkiego szklanego dachu, a to dlaczego? Dlatego, że gdyby PHEV miał i Marka Levinsona i duży szklany dach, to byłby po prostu za ciężki, musiałby być 4-osobowy. Jakieś tam homologacyjne bzdury, ale serio, nie można tam mieć, a tutaj można. Można też wygodnie sobie usiąść, nogi tam wchodzą, no wszystko to jak w NX-ie 450H. Pytaliście o to, czy trzeci pas też tak jak w poprzedniku chamsko zwisa z sufitu. Nie!
Nie ma tu w suficie są tylko lampeczki, a pas jest prawilnie tak, jak być powinien z tej strony. Natomiast szklany dach ograniczył tutaj miejsce nad głową, to definitywnie. Co więcej, ograniczył też miejsce nad głową z przodu i to zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. O tym mówię. To wszystko wina szklanego dachu. W wersji hybrydowej nie było szklanego dachu, nie było szyber dachu i miałem naprawdę wystarczającą ilość miejsca nad głową. No nie możecie zamówić tego dachu, jeżeli jesteście wysocy. Do 1,80 m jak cię mogę, ale jeżeli macie więcej, to będziecie walili głową tutaj w podsufitkę, ewentualnie, o zobaczcie, jak tak sobie obniżę, żeby mieć tu dużo miejsca, no to kierownica już jest trochę za daleko. Jak się przybliżę do kierownicy, wtedy no to ją trzymam prawidłowo, ale tutaj znowu nogami dotykam kolumny. Poza tym umówmy się, szklany dach więcej waży. Wszyscy tak szklany dach pięknie widać. Powiem Wam, że w jednych z moich samochodów mam szklany dach. I tak, wyższy środek ciężkości, kosztuje to więcej pieniędzy. Jeżeli myślicie, że Wasze dzieci będą podziwiały niebo jadąc nocą, to zdarzy się to raz przez 3 minuty, a potem będą miały to i będą się patrzyły w swoje iPady. I 4, jeszcze dodatkowo pogarsza to i sztywność nadwozia i są większe hałasy. Prawda? No właśnie. Powiedział silny, który ma szklany dach. W czym? I jeszcze jeden mankament, akurat tej wersji w Sporcie tego nie było, to jest trochę za krótkie tutaj to siedzisko. Czyli nadal nie dla wysokich osób. Jak jesteście mniejsi i krótsi, to nie będzie Wam przeszkadzało. Ja ze swoimi długimi racicami, no tutaj wolałbym mieć te 5, 6, 7 cm więcej. Tutaj, nie tutaj, tu. O, tu, w tym miejscu. I wtedy miałbym lepsze to podparcie. Cała reszta jest dokładnie taka jak w Lexusie NX 450H+, którego już dla Was testowaliśmy. Niemniej faktycznie wersja Omo Tenashi wydaje się tak bardziej luksusowo, bardziej w stylu Lexusa wykończona, tak elegancko. Tam było bardziej sportowo i ja to szanuję, ale Lexus kojarzy mi się z komfortem, z elegancją, z luksusem i dokładnie tak to wygląda w przypadku Omo Tenashi. Skóreczka taka przyjemna, te wszystkie obicia, te materiały, to musi się zgadzać. Nadal lubię te klamki i uważam, że są bardzo praktyczne. Jeden mankament, jeżeli chodzi o wykończenie. Czegoś tutaj zabrakło. Nie to, żeby to hałasowało podczas jazdy, ale po prostu ten schowek, o, tak się jakoś ugina, choć sam w sobie jest bardzo ładnie tutaj wykończony. To nie jest plastik, tylko to jest wyłożone przyjemnym materiałem. Schowek otwierany na dwie strony. Fajny jest ten schowek, nadal go lubię. Też nie plastikowy, tylko wyłożony przyjemnym materiałem. Tu na jego wierzchu ładowarka indukcyjna, tu dodatkowa półeczka. Jedno gniazdo USB, jedno gniazdo USB-C. Trochę tego piano tutaj i tutaj, no i ten wielki ekran, który też jest piano. I jeszcze jedna rzecz, którą Wam pokażę, bo nie pokazywaliśmy akurat w przypadku NX-a 450H, to jest spryskiwacz. Wreszcie tylna kamera ma spryskiwacz. Zobaczcie, jak robię tak, to widać, że się spryskuje. Nie? No. I jest cyfrowe lusterko, czyli jak macie załadowany bagażnik albo jak jest ciemno, to akurat fajnie działa, ponieważ wszystko lepiej w niej widać. No i pytaliście jeszcze, jak brzmi system grający Marka Lewinsona. Jest taka muzyka, którą ja bardzo lubię. Co ciekawe, z tyłu w drzwiach są tylko 2 głośniki. Tu w drzwiach są po 2, tu po jednym, tuż centralny jeden, subwoofer tam w bagażniku. Jest p***nięcie. Ale nie wiem, szczerze mówiąc, czy już ten podstawowy system audio w Lexusie, a w zasadzie ten premium w tych lepszych wersjach, nie gra na tyle dobrze, żebym rozważył, czy na pewno dopłacić dychę do tego Marka tutaj. To jeszcze w jedno miejsce zajrzyjmy, bo tam tkwi najwięcej różnic pomiędzy wersją hybrydową, taką klasyczną, a pluginem, czyli pod maskę. Wyobraźcie sobie, że jak zerkniecie w parametry techniczne, jak się tak dobrze w nie wczytacie, które są w cenniku i w danych technicznych Lexusa, to się okaże, że to jest dokładnie to samo, wszystko to samo, co w Lexusie NX 450H. No dobra, silnik benzynowy tu ma 190 koni, a tam 185, różnica w newtonometrach to też 11 czy 12 na korzyść akurat tego auta. Ale na przykład silniki elektryczne na przedniej i na tylnej osi są dokładnie takie same. Ten z tyłu i w wersji hybrydowej i w pluginie ma 40 kW mocy, a ten z przodu chyba 134, jeżeli się nie mylę. Identyczne. Natomiast sumaryczna moc już jest różna, ponieważ w pluginie mamy
309 koni mechanicznych, a tutaj mamy tylko 243 konie. Z czego się bierze ta różnica? Ano słuchajcie, z napięcia baterii i jej pojemności. Tutaj mamy bateryjkę, która ma tylko 1,1 kWh, podczas gdy ta w pluginie ma 18 kWh. Po prostu przy niższym napięciu, jakie jest tutaj, te silniki wspólnie są w stanie wygenerować tylko te 243 konie. Tam jest wyższe napięcie, większa bateria, jest w sensie wygenerować więcej napięcia, przekazać je do tych silników i dzięki temu mamy 309 koni. Podejrzewam, że to oczywiście jest też kwestia tego, że te silniki elektryczne o większej mocy kosztują dokładnie tyle samo, co te o mniejszej mocy, więc Lexusowi opłaca się najzwyczajniej w świecie pakować do tych aut takie same silniki, a nie się bawić jeszcze w przekładanki. Ponieważ interesuje Was przede wszystkim zużycie paliwa w takim NX-ie 350H, to sobie pojedziemy teraz w miasto. No Jesus, bo to przepraszam bardzo, nie tutaj się, nie tu, tutaj. Teraz te rzeczy się tutaj, proszę bardzo, tak? Clear data, ok. I dopiero mam zresetowane, wow. To, co odróżnia jeszcze tą 350H w wersji Omotenashi od wersji F-Sport, to jest to, że nie mamy tutaj aktywnego zawieszenia. I paradoksalnie to bardzo, bardzo dobrze, ponieważ naprawdę to standardowe zawieszenie jest idealne w każdych warunkach. Nie trzeba mieć żadnego pstryczka, elektryczka, żeby coś utwardzać, coś zmiękczać i tak dalej. To jest dodatkowa masa, bo tam muszą być sterowniki, silniczki, pierdołki. Tutaj po prostu nie macie żadnego przycisku, a zawieszenie jest naprawdę wystarczająco dobre, wręcz bardzo dobre. Wracając jeszcze na chwilę do wnętrza, no to jak wiecie, ta japońska szkoła robienia tego wszystkiego praktycznie i ładnie, i estetycznie, i dobrze, i jakościowo nazywa się Takumi. No i trzeba przyznać, że umie w to Lexus i naprawdę dobrze to robi, bo po prostu jedziecie sobie przez miasto i się dobrze w tym samochodzie czujecie. Tak jak już w poprzednich hybrydach, to jest ta generacja 4 już chyba hybrydy, ten silnik spalinowy nie czuć w ogóle, kiedy się załącza, czasami tylko słyszycie, że rzeczywiście tam bzyknęło i zaczął pracować. Natomiast do prędkości 50 na godzinę on potrafi rozpędzić się tylko na elektryce, natomiast wyłączyć silnik spalinowy potrafi nawet przy 135 km na godzinę, jak jedziecie na przykład autostradą albo ekspresówką, w momencie, kiedy zdejmujecie nogę z gazu. To wtedy spaliniaka też wyłącza. Hey Lexus! What do you want to do? I would like to switch the language of multimedia for Polish, please. Sorry, I'm having trouble understanding you. Hey Lexus! What do you want to do? What do you think about BMW cars? Please try again using a softer speaking volume. Po chińsku gadam? Pan mówi powoli? Ja się dużo domyślać. Ustaw automatycznie, proszę bardzo, dobrze i zobaczymy te. Hey Lexus! Co chcesz zrobić? Chciałbym pojechać na jakąś dobrą kanapkę. Znaleziono właśnie to, czego szukasz. Jest Subway na ulica Golebia za 5,8 km. Subway jest. Rozumiecie? Znalazł mi Subwaya, jak poprosiłem o kanapkę. Toczymy się tak po tym grodzisku, rozmawiając sobie z panią. Troszkę jest koreczka, troszkę hamowań, troszkę zakrętów i zobaczcie, jakie to są wartości. 4,8 litra. Już prawie kółko wokół całego grodziska zrobiliśmy. I autentycznie z moich doświadczeń wynika, że tak jeżdżąc i stojąc w tych koreczkach i po miastach i przez centra, to nawet w takiej Warszawie spalicie 6,5-7 litrów paliwa. W SUV-ie segmentu C. Uważam, że to jest doskonały wynik. I słyszycie czasami tylko, jak tam za ten silnik spalinowy się załącza, ale teraz a teraz to w ogóle pracuje, bo pewnie doładowuje sobie baterię. Co więcej, w takich miejskich warunkach ten samochód jest tak komfortowy i tak Was izoluje od tego otoczenia i tak jest kompletnie nie... Szukam właściwego słowa, bo niczego od Was nie wymaga, po prostu. Jedziecie i nawet nie musicie pstrykać, tylko z panią sobie rozmawiacie. Hej, Lexus, Co chciałbyś zrobić? włącz ogrzewanie fotela kierowcy. Wyłączanie podgrzewania fotela kierowcy. Powiedziałem włącz czy wyłącz. Bo miałem włączone, to wyłączyła. No, ale tak czy siak po prostu rozumiem te komendy. Chodzi mi o to, że on jest nieabsorbujący. To jest właściwe słowo.
Wszystko tutaj się odbywa po prostu z automatu, wy tylko macie za zadanie sobie trzymać kierownicę, a w korkach nawet tego nie musicie robić, ponieważ on sobie da radę sam jadąc autonomią. Znowu przejechaliśmy kawałek i ciągle mamy te 4,8 litra. To pokazuje, że z każdą kolejną generacją te hybrydy są po prostu bardziej wydajne. Dobra, nie będziemy już się tłukli po tym mieście, tylko wyjeżdżamy za miasto. O, to jest to zawieszenie, o którym mówiłem i ten układ kierowniczy. Czuć, że to wszystko poprawiono zdecydowanie względem poprzednika. Co więcej, nawet jak sobie pojedziecie ostrzej, na przykład w takim zakręcie, to poprzedni NX miał ogromną tendencję do podsterowności. Tutaj dodajecie gazu i działa tak niezauważalnie kontrola trakcji, że jesteście w stanie powiedzieć, że samochód ma stały napęd na 4 koła. Ona działa oczywiście, żeby go nie wyrzucił ten przód, ale ta podsterowność jest dużo mniejsza niż było w poprzednim NX-ie. Jedno z Waszych pytań brzmiało, czy czuć różnicę w jeździe pomiędzy 350 a 450. Owszem, 450 jest cięższa o 200-250 kg, ale jak siedzicie za kierownicą, jak kręcicie, jak wjeżdżacie w kolejny, to nie czuć jest żadnej różnicy. Różnica wynika z tego, że tam jednak na tej elektryce mogliście jechać z wyższymi prędkościami i było po prostu ciszej. Tutaj jak zaczniecie dodawać gazu, słychać, definitywnie słychać, że tam z przodu znajduje się silnik spalinowy połączony ze skrzynią bezstopniową. W związku z czym hałas być musi, jakoś te konie mechaniczne z tej benzyny trzeba wyprodukować. Macie też oczywiście tryby jazdy o takim pokrętłem tutaj ustawianym. Jak sobie wrzucicie w sport, to tutaj zaczyna świecić na czerwono i faktycznie robi to różnicę. O ile na przykład wejdę sobie w tryb Eco i dodaję sobie gazu, nawet mocniej wciskając nogę w podłogę na tym pedale gazu, to samochód nie to, że z opóźnieniem, tylko tak łagodniej przyspiesza. O tak bym to ujął. Jak sobie wrzucę w tryb sport, wejdę, no to naprawdę nawet najdrobniejsze położenie nogi na pedale gazu powoduje, że on od razu jedzie. Zobaczcie, nawet tak samo kładę, to jest w trybie sport, a teraz w trybie Eco. No nawet słychać inną pracę tego silnika, że tam inaczej się otwiera ta przepustnica, z opóźnieniem trochę reaguje na ten gaz. Dalej. I teraz przyspieszam na przykład, żeby wyprzedzić i tak słychać ten silnik, no nie ma co ukrywać. Natomiast umówmy się, to tylko dziennikarze Wam wmawiają, że Boże, jak hałasuje ta skrzynia bezstopniowa. Czy naprawdę, jak kupujecie Lexusa, to jeździcie po prostu cały czas tak? No tak jeździcie? Bąk sobie tak zrobi raz na jakiś czas, żeby zobaczyć 0-100, ale nawet normalnie jak jeżdżę swoim autem, nawet Suprą jak jeżdżę, to nie wbijam nigdy gazu w podłogę, tylko jeżdżę normalnie. I jak jeździcie normalnie tym autem, to naprawdę nie dobiegają Waszych oczu tutaj spod maski takie hałasy, żeby nagle krwawić Wam zaczęły. No na Boga. Świetne ma zawieszenie, naprawdę. Tu jest nierówna droga, tu są gluty na tej jezdni, dziury, kolejne wyboje. Ona wygląda jak Karpaty. Naprawdę wybiera świetnie każdą nierówność. I tu zaraz mamy próg zwalniający i zobaczymy, jak sobie przez niego przejedzie. Świetnie wybiera. Mało tego, naprawdę uważam, że niższa masa tego auta w porównaniu ze standardowym zawieszeniem działa lepiej niż to zawieszenie w F-Sporcie i z wyższą masą pcheba. Dobra, to czas zrobić 0-100. 7,7 sekundy. Tyle powinno zająć mu przyspieszenie do setki, a przynajmniej tak podaje Lexus. Jest jeszcze wersja przednionapędowa, ona robi to wolniej, bo w 8,7. My mamy E4, czyli 4-napędową. Pytaliście, czy zamula nadal na tle konkurencji. Nawet. No nie zamula. Ani trochę. 7,8. Bardzo ładny wynik. I to od razu, za pierwszym razem. To teraz zróbmy go w normalu. W normalu, tak normalnie, jakbyście startowali. Położyłem nogę po prostu na pedale gazu, żadnej procedury startu, tryb normal. I tak, wtedy ten silnik hałasuje, nie ma co ukrywać. 8 sekund. Nadal w granicy jakiegoś tam błędu statystycznego. 0,3 gorzej niż fabryka mówi. A jedziemy samochodem doposażonym, bo ma choćby szklany dach i marka Lewinsona, które już ważą razem kilkadziesiąt kilogramów. Dociążenie silnym występuje dociążenie mną, a zbiornika mamy 3/4. I nadal mieścimy się
tych wynikach podawanych przez Lexusa. Więc pod tym względem jest bardzo very good. Jeżeli chodzi o prowadzenie, to Lexus chwali się, że zaprosił na tor Shimoyama różnych ekspertów od wyścigów, byłych kierowców, ich wyścigowych i rajdowych. Kazał im pojeździć po tym torze tym autem, powiedzieć, co mają poprawić i tak w kółko. I efekt jest taki, słuchajcie, że naprawdę nowy NX jeździ diametralnie lepiej od swojego poprzednika. Po pierwsze, zniknęła taka typowa nadsterowność tego samochodu. W przypadku poprzedniego NX-a czuliście, że jak przegniecie w zakręcie, no to ta masa na przodzie zrobi swoje. Tutaj ten układ napędowy, to zawieszenie, to wszystko, ten rozkład mas, który jest poprawiony, wszystko to sprawia, że naprawdę znacznie lepiej się prowadzi niż poprzedni NX. No, ale tak sobie na przykład, teraz podjeżdżamy w korku do ronda i on ani razu nie włączył silnika elektrycznego, tylko cały czas, widzicie, tutaj się świeci EV, to znaczy, że cały czas jedzie sobie na prądzie. Zobaczcie, nadal jedzie na prądzie i nadal jedzie na prądzie i rozpędza się tylko na prądzie i cały czas tylko na prądzie i dojedziemy do 50 na prądzie i cały czas na prądzie i jeszcze nie włączył spalinowego i już mam 57, 59 i on jeszcze na prądzie, teraz dopiero przy 60 na godzinę wyłączył silnik elektryczny, a włączył silnik spalinowy. Działa to? Działa. Attention. In 1 kilometer, stationary traffic. Wyjeżdżamy, bo to nie ma opcji. Musimy pojechać przez Żyrardów. Dobrze tu zauważyliśmy, że ona powiedziała, kurna, co? I to jest na takie 3 godziny stania. Ale widzicie, jaka mądra pani? Powiedziała nam rychło w czas, że mamy korek, sprawdziliśmy i faktycznie odbiliśmy w drugą stronę, bo w kierunku Warszawy jest korka na 2 godziny stania. Dziękuję, proszę pani. Hej, Lexus! Co chcesz zrobić? Thank you very much. No dobra, to 140. Proszę, włączony, jak ładnie wszystko wyświetla tutaj nam. I teraz co mam sobie zrobić? Już jadę. Dobre. I LTA se włączę. No i patrzcie, i 139. Naprawdę pięknie utrzymuje po środku pasa ruchu. Nie rzuca w prawo, nie rzuca w lewo. I bardzo delikatnie hamuje, i delikatnie przyspiesza, i świetnie trzyma się pomiędzy pasami ruchu, a nie tańczy do prawej i do lewej. Co więcej, nawet jak sobie wyłączycie tego asystenta jazdy autostradowej i będziecie sobie normalnie jechali, ale gdzieś tam się na przykład zagapicie i puścicie kierownicę, nie? To on bardzo ładnie zjeżdżając, zobaczcie, zjechał do prawej, ale nie wszczynał alarmu, tylko puściłem kierownicę, a on subtelnie, delikatnie, tak żebym w ogóle nie zauważył tego, odbił sobie do środka. No wow! Bardzo chciałbym dla Was sprawdzić to zużycie paliwa i teraz pokazać Wam, jak wygląda, ale to jest droga na stryków, a wiecie, jak wygląda droga na stryków, nie? No. Więc musicie polegać na mojej opinii, tej, która wynika z kilku dni użytkowania tego auta. Jak jeździcie 120, 140, 130, 150 w tych widełkach, to jesteście w stanie bez trudu zmieścić się w 7-8 litrach paliwa. Powiedzmy przy stabilnych 140 na takiej drodze to jest 7,5 litra. I to jest bardzo dobry wynik. Jak będziecie jeździli bardziej dynamicznie, tak, że ten silnik będzie wydawał z siebie dźwięki typowo spalinowe, no to rzeczywiście to spalanie Wam wzrośnie. Ale tak do 8,5-9 litrów to jest maksymalnie przy takiej dynamicznej jeździe. Takie gniecenie, no to będzie 10 litrów. Ale z doświadczenia wiem, tych kilku dni, że stabilna, spokojna jazda, normalna, może nie spokojna, normalna jazda to będzie 7-7,5 litra paliwa średnio. Mieszane. I miasto, i do Warszawy z Grodziska, i po Grodzisku, i po Warszawie. Nie ma co przeciągać. Jeżeli brakowało Wam jakichś informacji, to zapraszam Was jeszcze raz do testu NX-a 450H+. Tutaj. Tam było znacznie więcej informacji na temat samego auta jako takiego, jego budowy, konstrukcji. Jeżeli chodzi o hybrydę, co bym wybrał, bo takie padło pytanie 350H czy 450H. Gdybym jeździł głównie po mieście, to podoba mi się ta elektryka w 450H. Ta cisza, ta sprawność tego silnika spalinowego i to, że jednocześnie tam jadąc w dłuższą trasę, mogę sobie jechać jak zwykłą hybrydą i też niewiele pali, bo porównywalnie co ten może parę dziesiątych litra więcej. Natomiast
cenowo, no jednak to jest petarda, bo to jest 50 tysięcy złotych tańsze, możecie mieć Marka Lewinsona, którego ja bym do tego samochodu zamówił, a i tak mało pali, nie? No więc taki dysonans. 300 tysięcy złotych za taką dopasioną wersję jak ta, naprawdę dopchniętą kolanem, czy 360 za plugina? No cóż, sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie.